Witajcie. Dziś na Wasze prośby opowiem Wam o błędach popełnianych przy zawieraniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez kupujących i przez sprzedających, o błędach związanych z umową przedwstępną i zadatkiem oraz sytuacją, kiedy kupujący po prostu musi posłużyć się kredytem. Są to bardzo często umowy zawierane w sposób, powiedziałbym, nierozsądny. Dodam, że na naszym kanale jest też informacja, audycja o tym, jak forma umowy przedwstępnej wpływa na sytuację kupującego albo sprzedającego nieruchomość. Dlatego w tej audycji skupię się tylko na tym problemie zadatku i czasami bez sensu zawieranych porozumień. W dodatku często proponowanych w takim drafcie umowy przedwstępnej, przesyłanym czasami przez agencję nieruchomości, czasami przez notariusza, i na co powinniście zwrócić uwagę, jeżeli jesteście stroną tej transakcji. Opowiem Wam to na jakimś przykładzie, a jeżeli interesuje Ciebie w ogóle obrót nieruchomościami, bezpieczny obrót nieruchomościami, zmiany trendów na rynku, prawo nieruchomości, subskrybuj ten kanał, bo tutaj wiele audycji na ten temat znajdziesz. Nie zapomnij też kliknąć dzwoneczka, będziesz uzyskiwać powiadomienia o nowych audycjach. Zapraszam do wspierania nas i dziękuję wszystkim za wsparcie, czy to na kanale Patronite, czy na YouTube. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz szkolenia obrotu nieruchomościami oraz też liczne nasze audycje o rynku nieruchomości, bardzo często wzbogacone o dodatkowe dane. I weźmy sobie taką sytuację modelową. Otóż Kowalski chce mieszkanie sprzedać, Nowak chce mieszkanie kupić. Kowalski nie ma pieniędzy, przynajmniej na całość tego mieszkania, więc musi posłużyć się kredytem i Kowalski też nie poszedł do banku, żeby uzyskać jakąś promesę kredytową, nie zbadał swojej sytuacji kredytowej, więc też nie ma pewności. Zresztą nawet przy takiej pewnie promesie też do końca nie miałby pewności, czy dostanie ten kredyt, bo bank mógłby na przykład powiedzieć, że okej, ale może zdolność kredytową masz, tylko że ta nieruchomość, którą chcesz kupić, według nas nie ma takiej wartości i po prostu nie będzie stanowiła dla nas właściwego zabezpieczenia kredytu. Ale jest też ten Nowak, który chce to mieszkanie sprzedać i ten Nowak mieszka w tym mieszkaniu, więc musi gdzieś się wynieść i może przyjąć taki wariant: dobrze, sprzedam mieszkanie, dostanę pieniądze, wezmę ze sobą manatki, wynajmę jakiś magazyn na jakiś czas, na przechowanie tych moich mebli, gratów, a sam gdzieś wynajmę sobie mieszkanie lub pomieszkam u rodziny, u znajomych i poszukam mieszkania i wtedy kupię. Jest to jeden z wariantów działań, ale inny wariant, dość popularny, jest taki, że ten Nowak po prostu on by chciał dostać zadatek od tego kupującego, od Kowalskiego. Z tym zadatkiem pójść do jakiegoś, nazwijmy to, Maciejewskiego i umówić się z nim na to, że Maciejewski sprzeda Nowakowi mieszkanie i da mu na razie ten Nowak zadatek, a zapłaci mu wtedy, kiedy dostanie pieniądze od Kowalskiego za swoje mieszkanie. Czyli taka typowa dla Polski transakcja wiązana. I Nowak, nie mając generalnie dużej ilości albo w ogóle nie mając jakichś specjalnych zasobów finansowych, on całą swoją transakcję, zarówno to wręczenie zadatku, jak i kupno tego mieszkania, te pieniądze stanowiące już resztę ceny, może zapłacić temu swojemu kontrahentowi Maciejewskiemu wtedy, kiedy dostanie pieniądze od Kowalskiego, nie wcześniej. A jeszcze te pieniądze, te płynące od Kowalskiego, to trzeba pamiętać, że one niekoniecznie są po prostu wręczone plik banknotów, tylko one idą jakimiś przelewami, co też trochę trwa, a jeżeli w dodatku są to pieniądze z kredytu bankowego, to musi tam ten akt notarialny zostać zaniesiony do banku i bank tam kiedyś uruchomi tą sprzedaż prędzej lub później
te pieniądze dotrą. Jest jakieś przesunięcie czasowe, to trzeba wszystko uwzględnić. No i trzeba jeszcze uwzględnić jedną rzecz przy takiej transakcji wiązanej. Jeżeli ten Kowalski będzie chciał kupić swoje mieszkanie, nowe swoje mieszkanie, to ten Maciejewski również może potrzebować jakiś czas na wyprowadzenie się. Poza tym Kowalski może potrzebować trochę czasu na przeniesienie mebli, no i też na ewentualne jakieś odświeżenie, chociażby ja już nie mówię o gruntownym remoncie tego nowego nabywanego mieszkania. Co oznacza, że powiedzmy ten Kowalski z tym Maciejewskim powinien zawrzeć umowę, tą pierwszą chociażby, zaklepać sobie to mieszkanie, czy też wręcz je kupić na jakiś miesiąc, może 2 miesiące przed datą, w której sam musi opuścić mieszkanie i wydać je swojemu nabywcy. Taka jest kolejność działania, nie inna. Czyli pierwszy daje zadatek, drugi ten zadatek przenosi, daje drugiemu. No i teraz jest sytuacja taka. W tej pierwszej umowie strony zawierają bezpiecznik. Nabywca boi się, że kredytu nie dostanie i mówi, no dobrze, ale jeżeli ja bym przyniósł panu takie zaświadczenia z 3 banków, nie wiem dlaczego akurat z 3, no ale załóżmy z 3 banków, że odmówiły mi udzielenia kredytu, to pan mi natychmiast zwróci ten zadatek. No i ten środkowy w tej transakcji mówi dobrze. Pytanie tylko, czy zrobił mądrze. Bo jeżeli on powiedział dobrze, zwrócę ten zadatek, tak jakby tej umowy nie było, no to w zasadzie można powiedzieć, że tego zadatku nie było. Bo zadatek to jest tak naprawdę takie, no w uproszczeniu bardzo, i tu przepraszam wszystkich prawników, bo nie będę tutaj robił wykładu prawnego, ale chodzi o zobrazowanie lepszej sytuacji. Zadatek jest takim, nazwijmy to, zryczałtowanym odszkodowaniem, polegającym na tym, że jeżeli kupujący z jakiegokolwiek, nieważne jakiego powodu, nie wywiąże się z transakcji, to ten sprzedający może sobie ten zadatek zachować jako rekompensatę. Znowu, jeżeli jest sprzedającym i on się nie wywiąże, to nie dość, że ten zadatek musi zwrócić, to jeszcze musi temu kupującemu zapłacić równowartość tego zadatku. Tak to wygląda. To chodzi o to, że w tej transakcji obie strony ryzykują w uproszczeniu taką samą kwotą. Taka jest instytucja zadatku. Bywa też tak w transakcjach, że na przykład zupełny, jakaś nieruchomość kosztuje 1 000 000 złotych, ale ten sprzedający tą nieruchomość chciałby mieć na przykład 400 000 na teraz, bo on potrzebuje jakąś transakcję zawrzeć. To przecież nie ma sensu, żeby ten kupujący, który załóżmy ma te 400 000, całą tę kwotę 400 000 zgodził się nazwać zadatkiem. Niech to będzie 100 000 zadatku, takie zwyczajowe 10% zadatku, a ta reszta niech będzie nazwana zaliczką. I wtedy, kiedy ten sprzedający to mieszkanie zrobi jakąś inną transakcję i do tej transakcji, którą miał zawrzeć pierwotnie, nie dojdzie, no to on sobie zadatek zachowa, a zaliczkę będzie musiał zwrócić. Oczywiście w umowie można też napisać, w jakich terminach, pod jakimi warunkami ten zwrot tej zaliczki nastąpi. Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale pokazuję na takie rozgraniczenie. Czym innym jest zadatek, czym innym jest zaliczka. A nazwanie zadatkiem czegoś, co może być zwrócone wtedy, kiedy nie dostaniesz kredytu, no to jest pytanie, czy w ogóle sprzedającego interesuje, skąd pieniądze będzie miał kupujący. Czy to będą z kredytu, czy to będą jego własne, pożyczone od rodziny, ze spadków, wszystko jedno. Sprzedającego interesują pieniądze. Źródło ich pochodzenia jest jak gdyby drugorzędne tak naprawdę. I nie chciałbym, żebyście teraz się wdawali w dyskusję, że to technicznie jest co innego, czy jeden ma pieniądze, czy drugi. Ja wiem to wszystko, że co innego, czy ktoś ma gotówkę, czy co innego, czy ktoś ma kredyt. Ale chodzi mi o taką zasadę.
Sprzedającego tak naprawdę interesują tylko pieniądze otrzymane od kupującego. A czy one będą stąd, czy stamtąd, nieważne. On ma dostać zapłatę. Zresztą, nawet gdyby ten sprzedający nie zapłacił z tego kredytu, to i tak byłby zobowiązany zapłacić. No albo by nastąpiły jakieś inne konsekwencje, ale powiedziałem, że celowo w tej audycji to omijam ten temat. No właśnie, jaki jest sens zawierania umowy, w której się zobowiązujesz do zwrócenia komuś zadatku natychmiast? Jaki to jest sens dla sprzedającego? To w zasadzie jest tak, jakby ta umowa nie była zawarta. No bo wziąłeś ten zadatek, niby zadatek, trzymasz go u siebie na koncie i duży strach, duże prawdopodobieństwo jest, że jeżeli go przekażesz komuś dalej, na przykład na nieruchomość, którą chcesz nabyć jako zadatek, a ten twój kupujący się nie wywiąże z umowy, to ty staniesz nagle w obowiązku zwrócenia natychmiast pieniędzy, których nie masz skąd wziąć. Bo dlaczego ten, komu ty dałeś z kolei jako sprzedający zadatek na kupowanie, będąc już kupującym to kolejne mieszkanie, dlaczego ten ktoś miałby ci zwrócić zadatek? No przecież on nie musi zawrzeć tak bezsensownej umowy, jak ty zawierasz. Tak więc pamiętajmy, że transakcje odbywają się w jakimś realnym świecie i ja wcale nie opisuję transakcji, w której ten pierwotny kupujący mieszkanie miałby być jakimś oszustem, kimś, kto naciąga i tak dalej. Nie. Po prostu jemu się zdarzyło, że poszedł po kredyt, nawet sprawdzał swoją zdolność kredytową, uważał, że może tę umowę zawrzeć, a jak poszedł po kredyt już później po zawarciu umowy przedwstępnej, po wręczeniu tego niby zadatku, no to z jakiegoś powodu okazało się, życiowego powodu, może go zwolniono z pracy, wszystko jedno, że tego kredytu nie dostanie. No i dlaczego w takim razie ten sprzedający to mieszkanie miałby ponosić ryzyko za konsekwencje życiowe, różnych niepowodzeń życiowych tego, kto kupuje mieszkanie? Dlaczego? Po prostu zastanów się, czy taką umowę przedwstępną, jeżeli ty sprzedajesz mieszkanie i chcesz zapisać w umowie, że zwrócisz ten zadatek bezwzględnie, to czy to jest opłacalne dla ciebie? Po prostu może nie zawieraj takiej umowy. Albo też dostosuj swoje działania. Dobrze, dostałem ten zadatek, no i teraz załóżmy, że ty chcesz to mieszkanie swoje opuścić do 31 sierpnia, a umowę zawierasz gdzieś w kwietniu, tą przedwstępną. No to powiedz, dobrze, pan ma na przykład 2 miesiące na załatwienie sobie kredytu do końca maja na przykład. I jak pan już załatwi kredyt, to 1 czerwca zawrzyjmy umowę sprzedaży nieruchomości i ja dostanę pieniądze i będę teraz mógł pójść, kupować tam dla siebie mieszkanie, mając jak gdyby te 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień zapasu i będę mógł się dogadywać z tamtą stroną, a przy okazji dysponując już jakby całą gotówką, będę miał lepsze warunki negocjacyjne. No bo pamiętaj, że dopiero w momencie, kiedy dowiesz się, że ta umowa ostateczna dochodzi do skutku, doszła do skutku w zasadzie, jak już masz pewność, to wtedy też masz pewność, że tego zadatku nie będziesz musiał zwracać. Taka to jest sytuacja. A jeżeli wcześniej zadysponujesz tym zadatkiem, niby zadatkiem, to po twojej stronie będzie ryzyko, czy jeżeli będziesz chcieć dotrzymać umowy i postawisz się w sytuacji, że masz zwrócić ten zadatek natychmiast, to w jakiej będziesz sytuacji? No niektórzy mówią, dobrze, to ja zwrócę w 7 dni, w 14, ale powiedz mi, jak nie masz dziś 100 tysięcy, to w jaki sposób wytrzaśniesz nagle z powietrza te 100 tysięcy za tydzień albo za 14 dni? Nie każdemu się to może udać. Taka jest sytuacja, dlatego też zawierając umowy przedwstępne, trzeba zastanawiać się nad sensem i celowością naszego porozumienia. Czy to porozumienie coś gwarantuje tej stronie kupującej i czy coś gwarantuje tej stronie sprzedającej. Jeżeli
to porozumienie jest nierównoprawne i jednej gwarantuje wszystko, że ona w zasadzie niczym ten kupujący nie ryzykuje, przy takiej umowie, jaką opisałem przed chwilą, bo nawet ma zagwarantowany zwrot tego niby zadatku, to po co sprzedającemu taka umowa? No, co on zyskał? Zyskał pseudo pewność, że będzie miał kupującego. Ja wiem, że to w czasach kryzysu szczególnie, to ludzie chcą mieć taką pewność. Tak, niby mamy kupującego, zaklepaliśmy sobie. Tylko bardzo często potem, nie zawsze, podkreślam, nie zawsze, ale bardzo często potem te umowy się rozpadają i ten sprzedający zostaje z taką ręką w nocniku. No cóż, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Przypominam, że na naszym kanale są również audycje, które przedstawiają różne prawa stron związane, czy też wynikające z formy zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Zapraszam na stronę cement24.pl, gdzie znajdziesz bardzo dużo informacji, a także kursów online, które pomogą uniknąć takich problemów. W tym jest też tam kurs o umowach przedwstępnych. Warto skorzystać, zanim się popełni błąd. Zapraszam do wspierania nas na kanale Patronite, do subskrybowania, do wspierania na YouTube. No i cóż, trzymajcie się, cześć!